Gdy 20 lutego 2013 roku zmarł Kenji Eno, polskie giereczkowo jakoś przepuściło to bez echa, a szkoda. Ten dziś trochę zapomniany twórca był przykładem nieszablonowego podejścia do tematu marketingu. Tworzył gry, które może nie były wielkimi hitami, ale zdobyły rzesze wiernych fanów. Wreszcie walczył z cenzurą i nie bał się kontrowersyjnych wystąpień. Oto historia Kenji Eno. W sieci krąży sporo anegdotek o Kenjim Eno, jak na przykład ta, gdy w twarz nawrzucał Shigeru Miyamoto, że Mario 64 to kiepska gra, czym naraził się na falę hejtów od fanów Nintendo. Co prawda Miyamoto wziął krytykę na klatę i podziękował za szczerość, co tylko pokazuje, jaką dużą klasę ma Shigeru. Kenji Eno urodził się w 1970 roku. W życiu młodego Kenjiego gry miały specjalne miejsce, ale to Space Invader i Pac-Man popchnęły go do wyboru ścieżki zawodowej jako deweloper gier. Jednak nie tylko gry pełniły w jego życiu ważną rolę. Poza tym był kompozytorem, często tworzącym muzykę do własnych gier, ale też pracował dla większych firm produkujących ścieżki dźwiękowe. Swoją karierę rozpoczął w firmie Intelink, produkując grę Moulin Rouge War Chronicles Blaze of Melville na NES-a, która zdobyła w Japonii nawet jakąś popularność, jednak zawsze pragnął niezależności. Więc za uzbierane pieniądze w 1989 roku założył własną firmę nazwaną AIM Ltd, co było skrótem od Entertainment, Imagination and Magnificence. Umowa z Intelinkiem pozwalała Kenjiemu pracować jedynie nad sequelami i spin-offami. Spod skrzydeł AIM wyszło kilka gier: Panic Restaurant, Casino Kid 2 czy Parallel World. Wszystkie gry były produkowane na NES-a, poza jedną, która pokazała się na maszynach arcade. Jednak presja, aby we własnej firmie tworzyć narzucone tytuły, nie wpływały dobrze na psychikę młodego twórcy. Jak sam powiedział w wywiadzie dla OneUp, rozpoczęły się problemy psychiczne. W 1992 roku postanawia zamknąć firmę i spróbować czegoś zupełnie innego. Przez pewien czas pracował dla magazynu motoryzacyjnego, jednak podczas targów Macworld w 1994 roku zobaczył możliwości nadchodzącego CD-ROMu oraz przekonał się, że twórcy gier nie są traktowani jedynie jako grupa nerdów i dziwaków, ale jak grupa normalnie pracujących ludzi. To zmieniło sposób myślenia Kenjiego, więc w locie powrotnym do Japonii zapowiedział, że chce wrócić do deweloperki, jak i wystartować jeszcze raz z własną firmą. W 1994 roku powołuje do życia firmę Warp, w skład której wchodzi m.in. Fumito Ueda, twórca późniejszych hitów Ico, Shadow of the Colossus i Last Guardian. Dalej Takeshi Nozue, reżyser cutscenek Final Fantasy i Kingdom Hearts, jak i reżyser pełnometrażowej Gwardii Królewskiej Final Fantasy XV. W tamtym czasie firma rozpoczęła współpracę z Panasonic 3DO, które właśnie otworzyło swoją filię w Japonii. Na systemie pracy w Panasonicu wymodelował swój system pracy w Warp. Kenji Eno od początku starał się wprowadzać balans w produkowaniu gier. Nie skupiać się jedynie na dużych tytułach z jednego gatunku, ale pomiędzy nimi wypuszczać małe tytuły z różnych kategorii, aby uniknąć zaszufladkowania. Pierwszą słynną produkcją od Warp była gra o dość nieskomplikowanym tytule D. Był to horror z dość ciekawymi założeniami. Kenji Eno postawił wtedy wszystko na jedną kartę. Jeśli gra nie okaże się sukcesem, odchodzi od gier na zawsze. Co ciekawe, na początku produkcji stworzono cały gameplay. Było to dość dziwnym zabiegiem, ale grając w D nie ma się wrażenia, że historia gdzieś umyka. A samą fabułę dodano na samym końcu w postaci flashbacków bohaterki. Jak wspomina Kenji Eno, grę produkowano w 3 fazach. Na początku była to po prostu gra przygodowa. Potem dodano fabułę, a końcową fazą była dodana przemoc. W grze wcielamy się w dziewczynę o imieniu Laura. Kontaktuje się z nią policja, która wyjaśnia, że jej ojciec, dr Richter Harris, zabił kilkanaście osób, a następnie zabarykadował się w szpitalu. Laura przybywa na miejsce, aby wyjaśnić to dość niecodzienne i makabryczne zachowanie ojca. Wchodzi na teren szpitala i przenosi się do średniowiecznego zamku. Rozwiązując zagadki, powoli zbliża się do rozwikłania tajemniczego zachowania swojego ojca. Gra miała ciekawy element, toczyła się w czasie rzeczywistym i gracz miał na rozwiązanie sprawy 2 godziny.
bez możliwości pauzy i zapisu. Tytuł opierał się na zasadach filmów interaktywnych, znanych chociażby z Seventh Guest, gdzie kamera poruszała się po wcześniej prerenderowanych ścieżkach. W zależności od podjętych decyzji oferowała również kilka możliwych zakończeń. Kenji postanowił dodać trochę kontrowersji do tytułu, aby jak wspomina gra się lepiej sprzedawała i zamieścił w niej sceny kanibalizmu. Jednakże był rok 1995. Zamieszczenie takich sekwencji w grze wideo było wręcz niemożliwe z racji sita cenzorskiego, przez które przechodziły wszystkie tytuły. Kenji znalazł i na to rozwiązanie. W sprytny sposób obchodząc system. W tajemnicy przed wszystkimi przygotował szokujące sceny sam. Następnie dał grę do sprawdzenia, uprzednio usuwając kontrowersyjny kanibalizm. Gra dostała aprobatę i miała zostać wysłana do Stanów. Jednakże Kenji wiedział, że jeżeli spóźni się z terminem oddania płyty mastera gry, nie tylko będzie musiał zapłacić karę, ale i własnoręcznie dostarczyć master do Stanów. Tak też zrobił. Gra została przyjęta i podczas podróży do Stanów podmienił płytę na tą ze scenami kanibalizmu i taka wersja trafiła na FreeDO, a potem została przeportowana na PC-ty, PlayStation i Saturna. W Japonii D osiągnęła spory sukces, sprzedając 1 000 000 kopii. Wersja na Saturna była na górze list sprzedaży już po kilku dniach od premiery. Bardzo szybko zdobyła masę fanów, co spowodowało wydanie re-release'u gry w Japonii pod nazwą This Diner Director's Cut, która oferowała obok gry dodatkową płytkę z soundtrackiem. Wraz z premierą gry na PlayStation rozpoczęła się wojna pomiędzy Sony a Kenji Eno. Gra miała być wydana przez Acclaim i ci zamówili u Sony 100 000 kopii gry. Jednak Sony zapowiedziało, że wyprodukują jedynie 40 000, co wprawiło Kenjiego w niemałą wściekłość. Poszedł do człowieka od Sony i powiedział, że jeśli pójdzie do sklepu Big Camera i nie znajdzie swojej gry na półkach, przyjdzie i obije mu japę. Pomimo zapewnień, że wszystko będzie ok, gry na półce nie znalazł i jak sam twierdzi, zrealizował swoją groźbę. Jednak nawet umowy na 40 000 kopii Sony nie potrafiło dotrzymać, finalnie produkując jedynie 28 000 kopii. Zawiedziony postawą Sony, Kenji Eno zrywa jakąkolwiek współpracę z twórcami PlayStation, wydając kolejne gry jedynie na platformę Segi. Jednak jest i tutaj ciekawa historia związana z zerwaniem współpracy i trzeba przyznać, że Kenji Eno miał jaja, aby wywinąć taki numer tak dużej korporacji i to na oczach wszystkich. Na evencie Sony Kenji Eno wszedł na scenę, aby omówić kolejny projekt. Tam też pokazał na telebimie transformujące się logo PlayStation w logo Saturna i zapowiedział, że kolejna gra zostanie wydana jedynie na konsolę Segi. Wszystko na oczach oficjeli Sony, jak i zgromadzonej publiczności. Respekt. Jednakże Eno miał plecy w Sony. Sam nie chce ujawniać, kim była owa postać, bo podobno nadal jest w branży. Ten wybronił Kenjiego, twierdząc, że takie numery w branży muzycznej są na porządku dziennym i że dobrze, że branża gier wideo ma kogoś takiego jak Kenji Eno. To był moment, w którym stał się gwiazdą, jednak mimo to Kenji już nigdy nie powrócił do współpracy z Sony. Kolejnym dość ciekawym zabiegiem marketingowym była gra Short Warp na konsolę FreeDO. Po popularnym D zdecydował się wydać minigrę, która będzie poprzedzała kolejną dużą grę twórcy. Tytuł był zlepkiem minigierek wątpliwej jakości, jednak zasłynęła z tego, że do każdej kopii gry był pakowany kondom. Gra może wrażenia nie robiła, ale dzięki niecodziennemu dodatkowi w Japonii zrobiło się o niej głośno. Gra została wydana w 10 000 kopii i każda była własnoręcznie numerowana przez Kenjiego. Zestaw minigier był przedziwaczny. Była tutaj bitwa arenowa z widokiem FPP, gdzie walczył telewizor z czajnikiem, połączenie gry w kryształki z grą na pamięć, jakieś dziwaczne mnożenie liczb, po których masakrowało się twarz starego Japończyka, połączenie Tetrisa z Mahjongiem, czy robienie jakimś dziwnym sportowcem jeszcze bardziej dziwacznych ćwiczeń. Niestety gra wpisywała się doskonale w kiepską bibliotekę gier na konsolę Panasonica. Twórca już myślał nad kolejną swoją dużą produkcją. Zerwanie z Sony pozostawiło go na łasce Segi, jednak wtedy jeszcze Sega jakoś przędła, przynajmniej w Japonii. Kolejną grą miała być ponownie gra przygodowa o tytule Enemy Zero. Pierwszy raz pokazano ją na Tokyo Games Show w 1996 roku, gdzie na telebimach pokazywano ekipę Warp, która śpiewała piosenkę, której tekst
brzmiał mniej więcej tak: Enemy Zero jest dobrą grą, a Warp jest dobrą firmą. Na końcu Kenji Eno rzucał na ziemię maskotkę Mumu z gry Jumping Flash, w ten sposób dając jasno do zrozumienia, że spalił za sobą mosty porozumienia z Sony. Enemy Zero to ponownie gra przygodowa z elementami filmu interaktywnego. Tytuł został wydany jedynie na Saturna i PC-ty i mieścił się na 4 płytach. Podobnie gra była dość nowatorska na swoje czasy. Warto wspomnieć, że ma też muzykę Michaela Nymana, polsko-żydowskiego kompozytora, który przygotowywał muzykę do filmów. Nyman trafił do Japonii podczas akcji charytatywnej po trzęsieniu ziemi. Kenji Eno zaprosił go do swojego hotelu i przez 6 godzin truł nieustannie, aby współpracował przy Enemy Zero. W końcu Nyman się zgodził pod warunkiem, że wypuści go ze swojego pokoju. Co ciekawe, pierwsze kompozycje nie przypadły deweloperowi do gustu i bez najmniejszej żenady rzucił to Nymanowi w twarz. I faktycznie ostateczna wersja soundtracku, która trafiła do gry, robi spore wrażenie. Również jednym z animatorów pracujących przy grze był Fumito Ueda, który początkowo został odrzucony przez Warp, jednak Kenji postanowił dać mu szansę jako koncept designerowi. W grze kolejny raz wcielamy się w Laurę, jednakże nie jest to ta sama bohaterka co w grze D. Poza imieniem nic obu postaci nie łączy. Akcja dzieje się na statku kosmicznym, na którym przebywają niewidzialni wrogowie polujący na załogę. Zadaniem Laury będzie oczywiście ucieczka z opanowanej przez obcych stacji. Niecodziennym pomysłem byli tutaj wspomniani niewidzialni agresorzy. W ich lokalizacji możemy jedynie polegać na naszym słuchu, wykorzystując sprzęt podobny, jakim posługiwano się w Obcym. Jednakże tutaj nie mamy żadnej mapy, a jedynie pikanie w określonej częstotliwości i wysokości. Rozpoznawanie po dźwięku, czy wróg jest przed nami, czy za nami, jest kluczowe, zwłaszcza że broń przed wystrzeleniem potrzebuje kilku sekund na naładowanie, a spóźnienie się z wystrzałem kończy się natychmiastową śmiercią. Był to dość niecodzienny patent, ale ponownie sprawdził się znakomicie. Gra jest uważana za jedną z najtrudniejszych na Saturnie i nie ma co się dziwić. Sam trening w poruszaniu i nasłuchiwaniu przeciwników jest dość trudny. Enemy Zero zdobyła mieszane oceny. Jedni twierdzili, że to najlepsza gra na Saturna, inni zarzucali wykorzystanie ponownie pomysłu interaktywnego filmu. Jednak nie sposób odmówić, że była to dość unikalna produkcja z ciekawymi pomysłami. Wysoki poziom trudności i w zasadzie niemożność popełnienia jakiegokolwiek błędu pompowała adrenalinę i wymagała ciągłego skupienia. Kenji Eno również wyprodukował 20 edycji specjalnych gry, które własnoręcznie dostarczał fanom jeżdżąc ciężarówką po Japonii. Cena takiej edycji była niemała, bo wynosiła $2000, jednak cała partia sprzedała się błyskawicznie. Ponownie gra zdobyła sporo fanów, którym podobał się złowieszczy klimat opanowanego przez obcych statku kosmicznego. Kolejna gra była niezwykłym pomysłem. Powstała po tym, gdy Kenji Eno dostał masę listów od niewidomych fanów z Japonii. On sam często ich odwiedzał i uczył się, jak grają, używając jedynie słuchu. Kenji postanowił wyjść naprzeciw niepełnosprawnym, zanim zaczęło być to modne. Na konsolę Sega Saturn przygotował grę Real Sound Cause No Regret, która była skierowana do osób niewidomych. Sega również miała gest i rozdała 1000 konsol wśród osób dotkniętych ślepotą. Gra nie posiadała obrazu, ekranu startowego nic, zupełnie nic. Całość opierała się na dźwiękach i muzyce. Co ciekawe, pojawił się później port na Dreamcasta, gdzie gra została wzbogacona o nieruchome zdjęcia. Tytuł był interaktywną książką skierowaną jedynie do japońskich graczy. Również manual został napisany braillem. Gra została wydana na 4 krążkach i zawierała element dodatkowy. Torebka z tajemniczymi ziołami. Niezbyt można dziś znaleźć informacje, co to były za zioła, ale sporo ludzi odrzuca tezę, jakoby to była marihuana, jednak znając Kenji Eno i jego wcześniejsze dokonania, nie można być tego pewnym. Kolejny raz gra zyskała całkiem sporą popularność, co jest zadziwiające, do jak niewielkiej grupy była skierowana.
Saturn chylił się ku upadkowi. Kenji Eno pracował nad drugą częścią gry D o tytule D2. Tym razem tytuł miał się skupiać na synu Laury. Gra była przygotowywana pod kolejną konsolę od Panasonica i miała działać na systemie M2, który miał być następcą 3DO. Jak wspomina Kenji, system był potężny. Umożliwiał zrobienie gry akcji w całkowitym 3D z walkami na miecze. Projekt był ukończony w 50%, jednak system M2 został skasowany przez Panasonica i to postawiło Kenjiego przed dylematem, bo po zerwaniu współpracy z Sony pozostała jedynie Sega, która miała na koncie klapę z Saturnem, ale przecież już za rogiem czaił się Dreamcast, który miał zmieść wszystkich z planszy. D2 finalnie został opracowany na konsolę Dreamcast i była to pierwsza zapowiedziana gra na nowy system od Segi. Kenji Eno porzucił koncept scenariusza z M2 na skutek umowy z Segą i postanowił w roli głównej ponownie obsadzić Laurę. Akcja gry dzieje się w kanadyjskiej głuszy, gdzie trafia po roztrzaskaniu się samolotem opanowanym przez terrorystów. Gra zmieniła się w produkcję trzecioosobową, gdzie zwiedzamy rozległe lokacje, jednakże od czasu do czasu Laura zmuszona jest walczyć. Wtedy gra zamienia się w widok pierwszoosobowy, w którym punktujemy kolejne maszkarony. W tym trybie jednak nie możemy się poruszać, a jedynie obracać. Było to dość dziwnym zabiegiem i bardziej przypominało to mechaniki celowniczków na szynach. W każdej chwili możemy chwycić za sztucer i zapolować na zwierzęta, zyskując w ten sposób pożywienie. Za wygrane bitwy zbiera się punkty doświadczenia, a co za tym idzie kolejne poziomy, które dodają punkty zdrowia. Wprowadzało to bardzo delikatne elementy RPG. Kenji Eno nie zapomniał jednak o korzeniach filmu interaktywnego. Pomimo że gra jest liczona w czasie rzeczywistym, w budynkach wciąż poruszamy się po ustalonych ścieżkach, zbierając jak i używając przedmioty, więc były tutaj też elementy przygodówkowe. Na zewnątrz Laura może dowolnie się przemieszczać po otwartych mapach, a z czasem zyska możliwość jeżdżenia na skuterze śnieżnym. Nie zabrakło cutscenek, a D2 ma ich wyjątkowo dużo. Z jakichś powodów nie można ich przewinąć, więc jeśli nie zapisze się gry, trzeba powtarzać długie fragmenty i słuchać tych samych dialogów, które nierzadko trwają po kilkanaście i kilkadziesiąt minut. Także prerenderowane cutscenki wyglądały lepiej niż przyzwoicie, choć nie ma sensu ich porównywać do koślawych animacji z pierwszego D. Twórca zawarł wiele składowych różnych gatunków, tworząc dość unikalne połączenie. Ciekawym zabiegiem było dodanie możliwości robienia zdjęcia w dowolnym momencie i zapisanie go na karcie pamięci. Pomysł, który dziś jest wykorzystywany w wielu grach, Kenji Eno zawarł ponad 2 dekady temu. Uwaga, spoiler. Kenji nie zapomniał również o osobach dotkniętych utratą słuchu czy wzroku. Bohaterka, a wraz z nią gracz, sama doznaje tych ułomności. Traci wzrok, słuch, później nie może się poruszać. Ciekawy zabieg, który pokazywał, że wcześniejsze doświadczenia nadal gdzieś tkwiły w twórcy. D2 okazała się świetną grą. Bez wątpienia powinna być wymieniana jednym tchem obok takich hitów jak Shenmue, Ikaruga czy Jet Set Radio. Klimat zagrożenia i samotności w pokrytej śniegiem głuszy, całkiem niezłe projekty przeciwników, które miejscami są niezwykle obrzydliwe. Również graficznie gra wybijała się spośród tytułów na Dreamcastie. Niestety D2 doczekała się jedynie premiery w Stanach i w Japonii. Pomimo dobrych ocen w prasie nie sprzedała się rewelacyjnie, ale znów zyskała oddane grono fanów, którzy polubili dziwny klimat D2. Grze towarzyszył również dziwaczny marketing w wykonaniu Warp. Na Tokyo Games Show w 1997 roku w budce studia nic się nie działo przez 2 dni, dopiero 3 pokazano zapowiedź gry. Warto wspomnieć, że wczesne wersje demo D2 posiadają specjalny save, który odblokowuje film z gry wykonanej pod konsolę M2. Słaba sprzedaż D2 była spowodowana oczywiście problemami sprzedażowymi samej konsoli. Jeśli spojrzymy na kroki, jakimi kierował się Kenji Eno, widać, że niemal za każdym razem obstawiał złe konsole, paląc mosty za tymi, które osiągnęły sukces. Niemniej, D2 było ostatnią grą Warp. Kenji Eno postanowił zrezygnować z tworzenia gier. Zmienił nazwę firmy na Super Warp, która zaczęła zajmować się IT. Jednak nie podobało się Kenjiemu, że nazwa jest za bardzo podobna do Warpa i wreszcie postanowił
postanowił i tą zamknąć, otwierając zupełnie nową, From Yellow to Orange. Firma zajmowała się webdesignem, tworzeniem dzwonków do telefonów czy aplikacjami na telefony. Czy zamierzał na zawsze odejść z branży? Okazuje się, że nie. W 2006 roku na E3 w wywiadzie wspomniał o kolejnym tytule, nad którym pracuje, tym razem na konsolę Wii. Faktycznie taka gra pojawiła się na Wii Store w 2008 roku pod nazwą You and Me and the Cubes. Była to dość dziwna produkcja, w której rzucało się małymi ludzikami na przezroczyste sześciany. Potem jeszcze współpracował nad stworzeniem gry Newtonika na iPhone. Była to mobilna gra muzyczna, o której dziś nikt nie pamięta. Niestety była to ostatnia gra Kenji Eno. 20 lutego 2013 roku w wieku 42 lat zmarł na serce. Kenji Eno, choć nie był postacią jak Hideo Kojima czy pracujący u niego wcześniej Fumito Ueda, nie sposób mu odmówić nieszablonowego myślenia, umiejętności postawienia na swoim, wreszcie głowy do interesujących gier. Spuścizna twórcy nie jest duża, większość gier ma dziś ciężkie do przełknięcia archaizmy, ale warto się z nimi zapoznać i zobaczyć, jak twórca próbował wpleść swoje niecodzienne pomysły we własne gry, które do dziś mają niewielką, ale wierną grupę fanów. Szkoda, że nigdy nie zagramy w kolejną część D, nie usłyszymy o dziwacznych metodach promocji w wykonaniu Eno. Niemniej, warto sięgnąć po gry od Warp i zatopić się w dziwacznych światach wykreowanych przez tego nietuzinkowego twórcę.